Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na luty. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdę do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach i całość zakończę informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Na moim kanale są już czytania noworoczne, tutaj gdzieś je na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również je znajdziecie, więc zachęcam do sprawdzania. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wówczas będzie można wyciągnąć średnią z obu czytań. Wodniki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Tutaj jest szóstka kielichów, czyli karta albo zaglądania w przeszłość, albo może być ona związana z bujaniem w obłokach. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A tutaj z kolei paź monet. On z kolei przedstawia osobę bardzo ciekawską, ale też taką, która uczy się czegoś nowego, więc myślę, że sporo będzie dla Was rozwoju w tym miesiącu. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj odchodzi król buław, czyli być może konieczność trzymania wszystkiego w ryzach. Jak Wy się przedstawiacie? Wodniki, a Wy przedstawiacie się tutaj z kolei jako karta rycerza monet, który właściwie wszystko ma ułożone i pod kontrolą, chociaż ta kontrola to nie jest dobre słowo, może gdzieś przyjdzie mi zaraz inne do głowy. Jaka będzie dla Was rada? W radzie jest dziesiątka kielichów i czego raczej nie robić, czego unikać. Tutaj z kolei czwórka buław i karta rydwanu z przełożenia. Ładne czytanie. Przeważają tutaj karty związane z trygonem ziemi, czyli monety, oraz właściwie kielichy, czyli trygon wody, ale też mam wrażenie, że jest tutaj sporo stabilizacji oraz ruchu. I co jest w zasadzie dziwne, dlatego że troszeczkę jedno i drugie się wyklucza, ale zacznijmy od tego, że tutaj z przełożenia jest dla Was karta rydwanu i ona właśnie sugeruje przemieszczanie się, wyruszanie do przodu, być może jakieś sprawy wreszcie ruszą i będzie można odetchnąć. Ale słuchajcie, jest to też jak najbardziej karta związana z przejmowaniem kontroli i to tutaj całkiem nieźle widać w tej talii, bo jest Baba Jaga, która tutaj wsidła, złapała dwa ptaki i jest to informacja, że najprawdopodobniej w tym miesiącu tak bardzo kontrolować sytuacji, na jakiej Wam wcześniej zależało, nie trzeba. Mi się wydaje, że to jest energia z poprzedniego miesiąca, ze stycznia na przykład, ewentualnie z poprzednich tygodni czy dni. To już sobie sprawdźcie czytania na styczeń. Myślę, że jakieś sprawy ruszają do przodu. Zobaczcie. Tutaj w ogólnej energii macie kartę szóstki kielichów i ta karta mogłaby mówić, to mi najbardziej pasuje do
całości, jak patrzę na wasz rozkład, po prostu obujają w obłokach. I teraz tak, czy wodniki marzą sobie, myślą i planują na przykład jakieś podróże, to już nie będę tutaj wymyślał, ale też gdzieś czuję, że w ogóle będzie to taki lżejszy mentalnie miesiąc, że tutaj po prostu głowa może rozpocząć. Tutaj głowa może po prostu odpocząć i bardziej skupić się właśnie na odpoczynku, na bujaniu w obłokach, na planowaniu sobie czegoś. Mam też wrażenie, że w tym miesiącu będą jakieś podróże związane z rodziną. Być może więcej będzie kontaktu z właśnie wyżej wspomnianymi osobami. A tutaj zobaczcie, przychodzi do was karta Pazia Monet. Wybaczcie. Paź Monet jest na początku nowej drogi. Jest to student, uczeń albo w ogóle nowa osoba, no, na przykład nowe dziecko w rodzinie czy w bliskim otoczeniu. I być może właśnie w związku z tym, z tą nową osobą będzie troszeczkę więcej podróżowania dla was w tym miesiącu. Ale w ogóle Paź Monet jest osobą bardzo taką chętnie rozwijającą się, przyjmującą nową wiedzę, pełną takiej dziecięcej ciekawości. I myślę, że ta ciekawość tutaj gdzieś przede wszystkim jest związana z podróżami, albo z takim samorozwojem. I mi się wydaje, że luty jest dla was miesiącem nauki, ale nie chodzi mi tutaj o, powiedzmy, jakieś studia, uczelnie od deski do deski, uczenie się po prostu jakiegoś konkretnego materiału, ale bardziej wybranego przez was. Być może ma to związek z rozwijaniem jakichś swoich pasji. Zobaczcie. Tutaj do przeszłości odchodzi karta Króla Buław. I Król Buław mógłby być związany z osobą, która przewodzi. Tutaj powiedzmy, że kontroluje i no wiadomo, Król Buław, on tutaj gdzieś jest takim szefem, menadżerem i jako, że ta karta odchodzi do przeszłości, to mi się wydaje, że jest to po prostu spokojniejszy miesiąc, w którym nie macie poczucia, że wszystko jest na waszej głowie, na waszych barkach, trzeba się gdzieś bardzo napracować albo tak naprawdę zajmować powiedzmy niesfornymi dziećmi, współpracownikami, czy w ogóle mam wrażenie, że odpuszczacie sobie matkowanie, tak jakby w cudzysłowie, waszym bliskim i to też może być związane ze znajomymi, z przyjaciółmi i wówczas naprawdę gdzieś robi wam się lżej. Zobaczcie, wy przedstawiacie się tutaj z kolei jako karta Rycerza Monet, który stoi właściwie na takiej pięknej polskiej łące. Uwielbiam. I on mógłby pokazywać osobę, która jest bardzo stabilna emocjonalnie, wie na czym stoi, umie docenić tak naprawdę ten fakt, że sama sobie zapracowała na to, w jakim miejscu gdzieś teraz w życiu jest, czy jeśli chodzi o pracę, czy w ogóle jeśli chodzi o rozwój, taki wewnętrzny również. Rycerz Monet niewątpliwie ma wszystko poukładane, więc myślę, że będzie to raczej spokojny miesiąc związany z takim rozmarzeniem się, troszeczkę z własnym rozwojem, z poszerzaniem swoich horyzontów, jeśli chodzi o pewne swoje hobby. Temu myślę, że się oddajecie. Wybaczcie. Tutaj w Radzie jest dla was karta 10 kielichów. Przepiękna karta, jedna z najpiękniejszych w tej talii, tak uważam, i ona właśnie pokazuje rodzinę albo przyjaciół, bliskie otoczenie, które gdzieś razem ze sobą spędza dużo czasu, wspiera się, razem rozwija i taka jest rada, żeby właśnie poświęcić jak najwięcej czasu swoim najbliższym. Jasne, ważne są wasze jakieś cele prywatne i powiedzmy odkrywanie czy rozwój hobby. Natomiast tutaj jest taka rada, że w kupie siła. Być może ktoś na przykład może was wesprzeć w postanowieniach noworocznych, które są związane powiedzmy z nową pasją, z powrotem na siłownię czy z jakąś dietą. To już zależy od was. Ale w Radzie jest to, aby jak najwięcej czasu spędzać z bliskimi, bo to gdzieś wam da takie ukojenie i poczucie, że macie dokąd wracać. Czego nie robić, czego unikać. Karta 4 buław i
Ona może, słuchajcie, mówić o jakiejś uroczystości rodzinnej, której wypadałoby nie wymuszać na innych lub nie pozwolić innym wymuszać na jakichś waszych bliskich. Powiedzmy, na przykład, są rodzice lub ktokolwiek inny, kto namawia parę na jakieś tutaj wesele, ślub, czy na przykład komunię lub chrzciny. Tutaj raczej wypadałoby odpuścić i w ogóle gdzieś trzymać się z boku. To nie jest wasza sprawa. 4 buław też mówi o tym, żeby nie zapomnieć o wydarzeniach w lutym związanych właśnie z jakimś świętowaniem w gronie rodzinnym. Żeby nie zapomnieć o czyichś urodzinach. Słuchajcie, nie sądzę, że o swoich możecie zapomnieć, ale też nie zapomnijcie o urodzinach innych osób lub o takich jakichś rocznicach i tak dalej. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Momento. Już jestem, wypadła mi karta, od razu była to karta Słońca, ale nie powiedziałem jeszcze, że zaczniemy od ogólnej energii, więc przetasuję jeszcze raz. Karta siły i mocy. Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się wasz partner lub partnerka w związku. Karta kochanków. Jakiś pokój tutaj mam wrażenie, że jest pomiędzy wami. Jak wy się przedstawiacie w tym miesiącu, jeśli chodzi o miłość i uczucia? Karta 8 mieczy. Być może brak wiary w siebie i w swoje możliwości lub czarnowictwo, jeśli chodzi o single zwłaszcza. A rada dla was? W radzie jest 4 kielichów i dostrzec coś lub kogoś, kto jest już na horyzoncie. Czego raczej nie robić, czego unikać. Dwójka buław i król monet z przełożenia. Jeszcze nie wiem, o co tutaj może dokładnie chodzić, ale pojawiły się praktycznie wszystkie możliwe trygony. Zacznijmy od tego, że z przełożenia dla związków król monet mógłby mówić po prostu o jakiejś stabilizacji w waszej relacji. I czy to jest związane z zaręczynami, czy z powiedzeniem sobie, że okej, rzeczywiście jesteśmy w związku, albo w ogóle na czym stoicie. Czy tak naprawdę jeśli chodzi o wspólne podpisywanie umów lub branie kredytów i inwestowanie pieniędzy, to już, wybaczcie, zależy od was, ale właśnie takim przedsięwzięciom ten miesiąc sprzyja. Król monet też mógłby mówić o tym, że jakiś mężczyzna, być może byk, panna, koziorożec, jest w stanie wam tutaj bardzo pomóc i należy zasięgnąć jego porady. To może być, słuchajcie, jakiś urzędnik, psycholog albo autorytet w jakiejś dziedzinie. Z przełożenia dla singli król monet może mówić o was jako o osobach, które są stabilne życiowo i właściwie tak naprawdę nie do końca potrzebują desperacko być w jakiejś relacji i to jest bardzo ważne. Natomiast możecie przez to, i wydaje mi się, że to bardzo często się powtarza w waszych czytaniach, po prostu w cudzysłowie nie dopuszczać do siebie potencjalnych kandydatów, dlatego że wydaje wam się, że tak naprawdę nie macie na to czasu, szukacie wymówek. Tutaj bym też powiedział, że jesteście w stanie poznać kogoś na wyższym stanowisku, być może w pracy, kto wam, nie wiem czy zawróci w głowie, ale na pewno zwróci swoją uwagę, waszą.
W ogólnej energii dla związków jest karta siły i karta mocy, więc ona może mówić o tym, że rzeczywiście jest to świetny miesiąc na podejmowanie wspólnych decyzji a propos inwestycji lub wspólnej przyszłości. Ale w ogóle ta karta mogłaby mówić, że zbyt często pomiędzy Wami występują nieporozumienia na gruncie ego, z perspektywy ego i wydaje mi się, że to gdzieś wynika z Waszych partnerów, szczerze mówiąc. Natomiast jest to miesiąc do wyrównania szans i wzniecenia też ognia namiętności, bo o tym by mówiła ta karta. Single w ogólnej energii, ta karta siły i mocy sugeruje, że w tym miesiącu warto próbować, starać się i nie spoczywać na laurach. Być może jakieś aplikacje, strony, czy w ogóle sposoby, w których próbowaliście poznać nowe osoby, nie działają i trzeba próbować mocniej i bardziej. Tak, może to być ognisty miesiąc. Zobaczcie, Wasz partner lub partnerka przedstawiają się jako karta kochanków i kochankowie, no ta karta jak najbardziej przedstawia jakąś decyzję, unię, pakt, wyrównanie szans, podanie sobie ręki na zgodę, rąk na zgodę i to jest świetny miesiąc rzeczywiście na to, aby się pogodzić, coś razem podpisać, wspólnie zainwestować pieniądze, czy w remont mieszkania, czy w ogóle w nowe. I myślę, że to będzie przede wszystkim wynikało z tak jakby inicjatywy Waszej drugiej połówki, Waszych partnerów lub partnerek. W ogóle gdzieś widzę, że raczej w tym miesiącu są pokojowo nastawione. Bardzo. I chcą gdzieś może nawet odkupić winy. Momento. Na pewno cokolwiek robią w życiu, to gdzieś po to, żeby z Wami mieć spokój i stabilizację. I zobaczcie, do singli przychodzi karta kochanków i jasne, jak najbardziej jest szansa na relację kochankową w tym miesiącu lub przyjacielską, która może przerodzić się w coś więcej. I nie podchodźcie też do tego tak, że w takim razie nie umówię się na kawę czy tam na spacer z kimś, kto zupełnie mi nie odpowiada, nie jest w moim typie, bo ma inny na przykład kolor włosów albo lubi inne filmy, tylko gdzieś tak jakby spróbować poznać się z tą osobą w ogóle jako znajomi. Może się kiedyś to przerodzi w coś więcej. Tutaj widzę, że jest szansa. Kochankowie, mówię o decyzji, o tym, że w tym miesiącu koniecznie próbuję. I to nie ma nic wspólnego z desperacją. Zobaczcie, Wy w związkach przedstawiacie się jako 8 mieczy i ta karta pokazuje, że jak najbardziej potrzebujecie bliskości i poczucia bezpieczeństwa w tym miesiącu, które tak naprawdę Wasz partner lub partnerka Wam daje, udziela. I to jest bardzo dobre. Mam też wrażenie, że dla relacji, które są nieokreślone, niestabilne, nie wiadomo gdzieś rzeczywiście, w którą stronę zmierzacie, to tutaj z Waszej perspektywy tak naprawdę wynika jakaś szczera rozmowa dotycząca określenia się, podjęcia ważnej decyzji. Ktoś z Was na początku może się troszeczkę obawiać, ale tutaj widzę, że macie do czynienia z ogarniętymi partnerami, którzy wiedzą, co robią. Zobaczcie, single, Wy pokazujecie się jako 8 mieczy, czyli karta autosabotażu i braku wiary w siebie, być może takiego czarnowictwa, więc wydaje mi się, że albo autosabotujecie jakąś relację, która jest na horyzoncie, być może z jakimś autorytetem lub z kimś w pracy, ewentualnie podczas, słuchajcie, dla osób, które znajdują sobie tutaj nowe hobby, myślę, że to bardzo dużo Wam pomoże. Poznanie po prostu nowej grupy osób i tutaj możecie podejść do tego z takim myśleniem, tak nikogo nie poznam, nawet jeśli to będą znajomi, to okej, nie mam czasu na znajomych. Wiecie, o co chodzi. Nie wymyślać, nie stosować czarnowictwa, oduczyć się. Również krytykowania siebie, że jestem za gruba, za brzydka, za głupi, za mało atrakcyjny i tak dalej. W Radzie dla związków jest 4 kielichów i ta karta może mówić o tym, aby przyjąć jakąś propozycję, zrobić coś razem, wcześniej wnikliwie przeczytać umowy, zwłaszcza dla osób, które razem planują ślub, wesele,
kredyt wspólny, remont. Coś przed podpisaniem trzeba naprawdę kilka razy przeczytać. W każdym razie mam wrażenie, że wypadałoby wziąć za fraki swojego partnera lub partnerkę i spróbować razem jakąś pasję rozwijać bądź w ogóle nową odnaleźć. Zobaczcie, w Radzie dla singli ta 4 kielichów mogłaby mówić, żeby wyjść z więzienia, z własnej głowy i w ogóle wyjść ze strefy komfortu i szukać w innych miejscach, aniżeli do tej pory. Być może Wam się wydaje, ale może tak naprawdę w ogóle w Waszym życiu ostatnio nie ma nowych osób. No bo jeśli praca ta sama, zainteresowania te same, znajomi te same, no to skąd macie kogoś poznać do pójścia na randkę? 4 kielichów, dać szansę komuś, kto wydaje się, że nie jest w Waszym typie. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Jest to karta 2 buław i po prostu unikać siedzenia na kanapie i chodzenia utartymi ścieżkami. Oczywiście, słuchajcie, związek nie musi polegać na tym, że tutaj i nie polega tak naprawdę i nie będzie, że tutaj codziennie coś się dzieje, skaczecie na bungee i nie wiadomo co, jakieś nowości, ale gdzieś tak naprawdę też należałoby przełamywać te stereotypy, albo nie stereotypy, utarte ścieżki. Być może róbcie sobie jakieś wieczorki tematyczne. Dzisiaj gotujecie kuchnię hinduską, jutro tajską, czy tam w przyszłym tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Czego nie robić, czego unikać dla singli? 2 buław i myślę, że jest to potwierdzenie tego, co powiedziałem wcześniej. Strefy komfortu, zamykania się tak naprawdę w tym, co już macie, czyli trzeba poznać nowe osoby, bo uwierzcie mi, że no tak naprawdę nikt nie zapuka do Waszych drzwi i nie zaproponuje znajomości, przyjaźni i tak dalej. Przejdźmy do czytania na pracę i finanse i jaka będzie dla Was ogólna energia. Tutaj jest 7 monet, czyli karta cierpliwości i oczekiwania. Momento. Wybaczcie. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Tutaj z kolei karta 2 mieczy. Co odchodzi do przeszłości? Karta maga z kolei i on mi troszeczkę przypomina króla buław, który był w ogólnym czytaniu u Was. Jak Wy się przedstawiacie, jeśli chodzi o ten miesiąc w pracy i w finansach? Pustelnik. Wydaje mi się, że część z Was może mieć nawet jakiś zaległy urlop, wolny. Troszeczkę odpocząć w tym miesiącu intelektualnie i fizycznie, co oczywiście nie świadczy, że nie rozwijacie się w międzyczasie intelektualnie lub fizycznie. Chodzi mi o pracę. Taki wysiłek w pracy to nie jest zawsze rozwój. Rada dla Was. Karta pazia buław i czego raczej nie robić, czego unikać w tym miesiącu. Król mieczy i z przełożenia król buław. No nieźle. Powiem tak. Widzę tutaj, że być może, jeśli ktoś oczekuje na informacje a propos zmiany, wyników egzaminów czy rozmowy rekrutacyjnej, może się to troszeczkę przeciągnąć. Ewentualnie jakaś informacja nie będzie jeszcze wystarczająca, aby zaprzestać walki. Wydaje mi się, że
być może ktoś szykuje się do kolejnego etapu egzaminu i tak dalej. Też widzę, że są dwie osoby, które być może ze sobą konkurują i tutaj naprawdę trzeba jeszcze bardziej się przyłożyć do tego, aby udowodnić swoje miejsce w szeregu. Z przełożenia król buław i to właśnie może być szef, szefostwo, ktoś, kto tak naprawdę, wow, ktoś nieźle przygazował. To jest, myślę, że potwierdzenie, że styczeń był bardzo intensywny dla Was. I trzeba było rzeczywiście dużo z siebie dawać i kontrolować sytuację. I tak jakby tutaj Wam było troszeczkę łatwiej, dlatego że konkurencja jest mniejsza, ale nadal jest, że tak powiem. W ogóle trzeba się wykazać fantastycznymi zdolnościami, jeśli chodzi o delegowanie zadań, jeśli chodzi o planowanie, przewodzenie, bo tutaj albo na przykład będzie zadanie, powiedzmy, praktyczne, albo na przykład będzie potrzeba wykazania się jeszcze troszeczkę bardziej, żeby dostać jakąś wiadomość na tak. Ale zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was 7 monet i to karta związana z cierpliwością, właśnie planowaniem, oczekiwaniem i myślę, że będzie to spokojny miesiąc. Raczej macie czas na to, aby do czegoś się przygotować. Ewentualnie w ogóle bardzo strategicznie i tak naprawdę z głową rozumowo liczycie pieniądze, że tak powiem. Nie wydajecie na głupoty i to jest ważne, dlatego że być może w najbliższej przyszłości trzeba będzie wydać jakieś pieniądze dodatkowe, więc lepiej zbierać. I zobaczcie, do Was przychodzi karta dwójki mieczy, która pokazuje tutaj taką wojowniczkę z 2 mieczami i ona może mówić o tym, że no właśnie jeszcze jakaś walka się nie skończyła, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, reszta kart nie sugeruje, że tutaj po prostu w pocie czoła i w jakimś wielkim strachu czy stresie tutaj rzeczywiście walczycie. Raczej tutaj należy pokazać, że rzeczywiście do czegoś się nadajecie. A ewentualnie ktoś z Was ma przerwę więcej wolnego w tym miesiącu, bo jest odcięcie się od pracy. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta maga i mag to jest ktoś, kto z jednej strony jest tutaj bardzo taki czarujący, leserujący być może nawet. I tutaj wydaje mi się, że swoją pracowitością, zaangażowaniem, profesjonalizmem jakieś niepoważne osoby rzeczywiście z konkurencji wyrzucacie. Ewentualnie powiedziałbym, że ktoś Was obserwuje i patrzy, jak pracujecie w grupie, w zespole, jako ktoś, kto ma przewodzić. Tutaj praca zespołowa jest bardzo ważna. Między innymi dlatego, że pokazujecie się jako karta pustelnika. A pustelnik mógłby chcieć pracować, powiedzmy, sam. I tak naprawdę tutaj wypadałoby też zaproponować nowe rozwiązania i pokazać, że będą one działały w jakimś zespole. Tak bym powiedział, bo tutaj jest szansa na dodatkowe pieniądze lub uznanie, autorytet. Karta pustelnika jak najbardziej pokazuje Was jako osoby, które w tym miesiącu są mało rozrzutne, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy. Bardziej marzenia, planowanie i składanie na przyszłość. Czy odkładanie. Zobaczcie, w Radzie jest karta Pazia Buław. I Paź Buław mógłby mówić o tym, żeby komunikować się, dopytywać, może nie przyspieszać, tutaj ma to być jak najbardziej na profesjonalnym poziomie, ale na pewno starać się i dawać z siebie wszystko. Oczywiście Paź Buław mówi o tym, żeby nie przeceniać, to jest myślę ważne, zwłaszcza dla osób, które tutaj z kimś konkurują, nie przeceniać możliwości osób młodszych lub mniej doświadczonych. Czego nie robić, czego unikać, z kolei karta Króla Mieczy. I powiem Wam tak, rzeczywiście nie zawsze te utarte schematy, utarte ścieżki funkcjonują. Tutaj wypadałoby spróbować wprowadzić jakąś innowację, ale też pamiętajcie, że dla osób, które
szczędzą pieniędzy sobie na własny rozwój czy na własne zadowolenie i powiedzmy na jakieś swoje przyjemności, to informacja jest, żeby za bardzo sobie nie dozować i nie odbierać przyjemności. Nie chodzi mi o to, że pieniądze mają wam dać szczęście, ale pamiętajcie, że tak naprawdę, nie wiem, nie spacerami i nie bujaniem w obłokach człowiek tylko żyje. Wszystkiego dobrego. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Tutaj gdzieś podlinkuję czytania noworoczne, więc koniecznie sprawdzajcie. Zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.